To będą najbardziej utopione pieniądze w moim życiu. Wyglądam jak Samara Morgan, która wychodzi z telewizoru. Ariana Grande? Oh my god, znów to zrobiłem. Kupiłem sobie prezent na urodziny i zazwyczaj nie robię sobie sam prezentów ze względu na urodziny, bo po prostu jeżeli coś potrzebuję, to kupuję. Doceniam wszystkie prezenty, które dostaję. Nie oczekuję nigdy w swojej urodziny, żeby ktoś przyszedł do mnie z prezentem, bo mieszkając w Warszawie zacząłem doceniać to, że ktoś po prostu świętuje je ze mną. Nie mam możliwości, by cała moja rodzina jak zawsze świętowała je ze mną w dniu urodzin, dlatego jeżeli ktoś o mnie pamięta, zadzwoni i złoży szczerze życzenia, to wtedy to na maksa doceniam. Uważam, że jeśli ktoś jest kreatywny, to prezent łatwo po prostu drugiej osobie zrobić, tym bardziej jak się na przykład ją zna. Ja jestem już na takim etapie życia, że cieszę się z prezentów, które są nawet do domu, jeżeli ktoś mi kupi patelnię, czy garnek, czy nawet durszlak, bo wiadomo, jeżeli chodzi o jakieś żele do mycia i tak dalej, to już jest bardziej indywidualna sprawa. Naprawdę w tak małych rzeczach zaczynam doceniać ogromne wartości. Patrzę na to też przez pryzmat tego, że nie muszę wydać po prostu już na te rzeczy. Myślę, że to się nazywa kurwa dorosłość. I kiedy byłem dzieckiem, bałem się cholernie tej dorosłości, jak sobie dam w niej radę i zarzekałem się, że nie, na pewno nie będę się nigdy cieszył ze skarpetek. Ostatnio kupiłem sobie ten nóż do kuchni za 12 zł. Ja nie skakałem tak z radości, kiedy kupowałem nowego iPhone'a. Satysfakcja z tego, jak ten nóż tnie, była tak wielka. Po prostu, jeżeli coś was satysfakcjonuje, to musi być ten klik, musi być to fuck w tym satysfakcjonujące, musi być ten fuck! Dobra Filip, ale jaki w końcu ten prezent kupiłeś? No więc tak, ostatnio naprawdę kręcą mnie peruki, ale jest mi żal wydawać na te wszystkie peruki ponad kilka stów. I zawsze zamawiam te peruki, a później je ratuję, wydając na ratunek tych peruk więcej niż one są warte, więcej niż mógłbym kupić dobrą perukę za tą cenę. Nie jesteśmy w stanie mieć wszystkich rodzajów włosów, wszystkie struktury i kolorów na głowie w jednym czasie. Peruki nam to umożliwiają, dlatego je uwielbiam. Dzięki perukom mogę się zamienić w kogo tylko chcę. Jednego dnia jestem Michaelem Jacksonem, a drugą kurwa pierdoloną Hannah Montaną. U dziewczyn stały się peruki cholernie popularne. Bardzo dużo dziewczyn używa do sesji, do zdjęć. Ja jestem mężczyzną i ja naprawdę jestem z tego dumny, że jestem mężczyzną. Urodziłem się mężczyzną. Ale dlaczego mają nosić to tylko kobiety? Chciałbym stworzyć taki look na jakimś, nie wiem, galę, jakieś wydarzenie, na jakiś festiwal, koncert, gdzie założyłbym na maksa męskie ubranie, a założyłbym długą perukę. Uwielbiam kontrasty, nienawidzę szufladkowania i uwielbiam udowadniać wszystkim, że rzeczy przeznaczone powszechnie dla kobiet nie są tylko dla nich. I facet w peruce też dobrze może wyglądać. Tym razem zamówiłem perukę, która jest naprawdę długa. 30 cali ma. Niby to jest 80 cm, ale nie do końca. Wydaje mi się, że to będziemy sięgać gdzieś tu. Okaże się. I zastanawiam się, dlaczego ja sam sobie robię wyrzuty, jeżeli kupię coś droższego. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego sam przed sobą muszę się tłumaczyć, Filip, kupiłeś coś droższego. I muszę mieć te argumenty, dlaczego akurat tak zrobiłem. Bo dostałem pieniądze od bliskich na urodziny i mogłem je przeznaczyć jako, że to są dodatkowe pieniądze. Dlaczego ja to robię? Jestem osobą bardzo oszczędną. Jestem osobą, która nie lubi wyrzucać na głupoty, która nie potrzebuje świecić nie wiadomo jak markowymi ubraniami i oczywiście lubię w swojej szafie mieć coś z wyższej półki, jak każdy, ale ja nie potrzebuję iść z psem i mieć dres z Moncler. Jak idę z psem, to powinienem mieć takie ubranie, w którym mogę wybrudzić się jego gównem, kiedy będę je zbierać. Cenię sobie tanie rzeczy z różnych sieciówek, które kosztują 10, 20 czy nawet 50 zł. Wydaje mi się, że...
Nie urodziłem się w rodzinie milionerów i docenialiśmy każdą złotówkę, którą mama nam dawała. Rodzice robili wszystko, żeby pieniądze po prostu były w domu, żeby mogli nam jak najlepsze życie pokazać. Wydaje mi się, że przez to lubię czuć to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o pieniądze. Logiczne jest to, że gdybym ja nie miał tych pieniędzy, gdybym ja nie miał za co jeść, żyć, opłacić mieszkania, to logiczne jest to, że ja tej peruki bym po prostu nie kupił. Więc dlaczego ja sam sobie zadaję to pytanie, dlaczego Filip postanowiłeś kupić tak drogą rzecz? Później się trochę zagalopowałem i zacząłem sobie to tłumaczyć, że to jest inwestycja w moją karierę internetową i to, że muszę przecież jakoś wyglądać na eventach, ale stwierdziłem szybko, że ten argument jest kompletnie wymyślony. Najlepsze jest to, że nikt mnie z tego nie rozlicza i najlepsze jest to, że sami sobie napędzamy jakieś oczekiwania względem swojej osoby. Oszczędzaj jak najwięcej po to, żeby móc kupić dom. On ma 20 lat i już kupił dom, a ty 22 i co? I nawet nie masz na koncie 1/50 tego, za co byś mógł kupić dom. Mieszkania są coraz droższe, a ty nadal nie uzbierałeś na dom. Zacznij zbierać na to, bo za chwilę dzieci cię czekają i dom do utrzymania. I wiecznie człowiek sobie odmawia wszystkiego. Uważam, że ta presja, którą sami sobie nakładamy i też presja być może u was może to być rodzina, bliscy, społeczeństwo. Jeżeli tak jest, to po prostu powiedz, ale poczekaj, dlaczego właściwie żyjesz moim życiem? Przecież mieszkanie w wynajętych mieszkaniach jest też okej. To jest moje drugie mieszkanie, w którym mieszkam bez rodziców. Chciałbym jeszcze móc mieszkać w innych, bo dzięki temu poznaję miasto, okolice, dzielnice, w jakiej chcę mieszkać. Myślisz, że nie słyszę z milion stron, hej, ale dlaczego właściwie wynajmujesz mieszkanie? Nie bardziej opłaca ci się wziąć kredyt, jak to wszyscy robią i po prostu kupić swój dom, mieszkanie? Poczekaj kochany, bo się chyba nie rozumiemy. To jest moje życie i to ja nabieram doświadczenia, pozwól mi do tego. Powiem ci szczerze, że jest miliony osób na świecie, które pośpieszyły się, kupiły dom, kupiły mieszkanie, później się okazało, że to mieszkanie jest za małe, później się okazało, że gdyby poczekały z kupnem, to by było lepiej. Nie ma nigdy odpowiedniego momentu na to, by zacząć. Moment idealny. Nigdy nie dowiesz się, kiedy będzie. Im więcej doświadczenia nabierzesz w swoim życiu, tym więcej porażek unikniesz. Ale porażka też daje nam doświadczenie. Dziś gotuję kurczaka z szpinakiem, tym i śmietaną. Lubię ten obiad, naprawdę szybki i dobry. W życiu przypadkiem nie chodzi o to, by być po prostu szczęśliwym. Bon appetit. Są dwa wyjścia, albo to będą najbardziej utopione pieniądze w moim życiu, albo będę wyglądać zajebiście. No, sprawdźmy, kolor jest bardzo ciepły. Jeżeli to są włosy naturalne, a niby miały być, to będzie dało się je stonować. To są siwe włosy! Więc no zobaczymy, no ja nie jestem w stanie tego ocenić, czy to są włosy naturalne, czy też nie, ale jak je dotykam, to czuć jakby były naturalne. Zauważyłem już to, że te włosy są pocieniowane bardzo, bo tu są włosy krótkie i nagle są takie długie. Czemu? Ale okej, przymierzmy to, jaram się. Przymierzam bez czepka. Dobra, nie czaję, co tu się właśnie zrobiło. Ja muszę iść po lustro. Wyglądam jak Samara Morgan, która wychodzi z telewizoru. Ała. Czy to jest 80 cm?
nawet dupy nie sięga. Dobra, z pozytywów ładna siatka jest. Ładnie się zaczyna. No i jest faktycznie tak jak chciałem, jest 13 na 4 cm. Ja tych włosów nie będę nosił na pewno w ten sposób, bo wygląda po prostu kurwa jak Tarzan po przejściach. Ja te włosy chcę nosić na pewno zmoczone, więc to też da nam zupełnie inny efekt. Wydaje mi się, że naprawdę będzie spoko, tylko po prostu potrzebuję pomocy. Ariana Grande! Okej, dosyć tego. Jeżeli miałbym ją oceniać tym wydaniem, w którym będę ją nosić, czyli w mokrym, lekko ugniecionym, żeby włosy były bardziej falowane, 8 na 10. Dobra, zawsze chciałem to zrobić. Ale mi się zakręciło w głowie. To jak ludzie z długimi paznokciami się podcierają, to już wiemy, ale czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, jak z tak długimi włosami się podetrzeć?